Witajcie moi drodzy w poradniku Stencil. Stencil to taki przystępny program do robienia gier flashowych, jak i tych na Androida. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić grę typu Znajdź różnicę. Jest to taki rodzaj gry, w których mamy dwa bardzo podobne do siebie obrazki i musimy wskazać miejsca, w których się różnią. A żeby było ciekawie i byśmy mogli się nauczyć też co nieco o kartach Tarota, to będziemy szukać różnic właśnie na tych kartach. Tutaj mała uwaga, jeśli orientujecie się choć trochę w jakimkolwiek języku programowania, to nie będziecie mieć problemu ze zrozumieniem tego, co się tu dzieje. A jeśli bawiliście się do tego nieco w Unity, to będzie jeszcze łatwiej, ponieważ Stencil to trochę takie Unity, ale prostsze i w 2D. Zacznę od krótkiej prezentacji, jak w ogóle zrobiłem tą grę. Pokażę Wam zmienne, instrukcje warunkowe, jakie stosowałem, ogólnie całą logikę gry. A potem zrobimy mały prototyp takiej gierki od zera. Ogólnie nie będzie tu nawet żadnej pętli, ani tablic, więc będzie to prościutki przykład. Dobrze, przyjrzymy się najpierw tak ogólnie gotowemu projektowi. Tutaj mamy sceny. I sceny to jest właśnie odpowiednik tych scen, co są też w Unity. Jak widać, ich jest trochę, ponieważ wszystkich kart Tarota jest 22. Się kończy na 21, ponieważ zaczynamy od numeru 0. Mamy też scenę startową wyboru języka, ponieważ w grze są pod sam koniec, gdy uda nam się przejść planszę, to jest krótki opis tego, co oznacza dana karta, prawda? Mamy też aktory, no to jest odpowiednik z kolei Game Objectów w Unity. Mamy tutaj aktora typu kursor. Ten aktor jest związany z menu. Tutaj fail aktor, czyli ten krzyżyk, gdy zaznaczymy źle. Tu mamy aktorów związanych po prostu z samą grafiką. Reszta nie będzie nas interesować. Dobra, przyjrzymy się jednej ze scen. Scena jest dosyć prosta, znajduje się tylko na niej obiekt graficzny i są na niej zaznaczone regiony. Te regiony sobie poustawiałem w miejscach, gdzie są różnice. Zobaczcie, regionowi 0 odpowiada to samo miejsce po prawej stronie obrazka, region 1. Z kolei regionowi drugiemu odpowiada region 3, czwartemu region 5, 6, 7, 8, 9. Dobrze, i teraz przejdźmy do samego kodu, który znajduje się tutaj w Events. I wstępnie mamy zrobione, zobaczcie, tutaj mamy zmienne. Część jest niepotrzebna, ponieważ zrobiłem sobie bałagan, nie posprzątałem tego. Interesują nas te zmienne logiczne tutaj. Jeśli klikniemy myszą na region 0, to zmienna logiczna region 0,1 jest ustawiona na true. I tutaj mamy właśnie te zmienne. W tym kodzie z kolei tutaj on odpowiada za narysowanie kółeczka w miejscu, w którym kliknęliśmy prawidłowo, czyli zobaczcie, tutaj mamy draw circle at i tu są ustawione współrzędne x-owa, y-owa w miejscu region 0, w miejscu region 1. Mamy też warunek wygranej. Jeśli te wszystkie zmienne logiczne są na true, no to wówczas tutaj wykonuje się kod związany z wyświetleniem opisu, którego nie będę szerzej omawiać, a potem jest kod związany ze zmianą sceny na scenę startową. Mamy jeszcze kod związany z tworzeniem kursora, kod związany z tym, kiedy klikniemy w złe miejsce, czyli jeśli jest not inside region 0, not inside region 1 i tak dalej, no to wtedy tworzy nam się ten aktor krzyżykowy w miejscu współrzędnych położenia myszy. Dobra, to był taki ogólny opis, z którego za wiele pewnie nie zrozumieliście, ale tak chciałem ogólnie przedstawić. A teraz przystąpimy do zrobienia właśnie takiego prototypu tej gierki i wszystko stanie się już jasne. No i przystępujemy do stworzenia nowej gry. Tworzymy na pustym szablonie. Nazwijmy ją Find
difference, tutorial. Tutaj mamy wstępnie rozdzielczość zaznaczoną. To jest taka typowa dla gier flashowych, a z kolei dla mobilnych na Androida, no to mamy 480 na 320, chyba że gra jest zorientowana pionowo, no to jest 320 na 480. Dobrze, klikamy Create i zacznijmy od stworzenia nowej sceny. Nazwijmy ją może scena 1. Mamy gotową scenę i stwórzmy aktora. Będzie to aktor Diabeł. I musimy znaleźć naszą grafikę. Tutaj mamy kartę diabła. Dajemy ją tutaj. Ten obrazek jest właśnie o wymiarach 640 na 480 i wrzucimy go sobie na scenę. Zobaczcie, ciężko go tak trafić, żeby był równiutko, więc dajemy sobie ten magnesik i klikamy. Mamy gotowe i teraz będziemy dodawać regiony. No i tak, po pierwsze zobaczmy, gdzie mamy różnicę. Tutaj będzie jakiś region. Tutaj jego odpowiednik. Potem zobaczcie na tą rękę, ona się różni. Tutaj pokazuje fuck you, a tutaj nie. Dobrze, gdzie my mamy jeszcze różnicę? A tutaj ta postać nie ma gałązkę na głowie, a ta nie ma. Jeszcze tutaj przy nodze jest różnica. I jeszcze tutaj. Tu pisze Le Diable, a tu pisze Le Diablo. No i to już jest chyba wszystko zaznaczone. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra. Pierwszy krok mamy za sobą. Przejdziemy teraz już do samego kodu, który jest właśnie tutaj w Events. Tutaj będziemy go pisać, a raczej układać z klocków. I tak, dodajemy add event typu input i kliknięcie na regionie. Zobaczcie, when the mouse enters. Enters nas nie interesuje, bo to jest kiedy mysz pojawi się na regionie. Tu jest kiedy wyjdzie, kiedy jest kliknięcie. Interesuje nas kliknięcie i wybieramy region 0. Tworzymy nowy. Wybieramy region 1. To możemy sobie duplikować. Wybieramy teraz dwójkę. Trójkę. Czwórkę. To było 3, 4. 5. 6. 7. 8. No i 9. Dobrze, ja tu jeszcze poprawię, żeby było w ten sposób napisane czytelnie. Musimy wiedzieć, co jest co. Dobra, mamy gotowe. I teraz chciałbym, żeby gra otrzymywała jakąś informację, że jeśli klikniemy na region 0 lub region 1, to gra będzie o tym wiedzieć, że to się stało. Dlatego stworzymy zmienną logiczną. Tutaj tworzymy w atrybutach
Zmienne w stencil nazywają się atrybutami. I nazwę ją region 01. I wybieramy. Tutaj mamy zmienna logiczna. Dlatego nazywa się 01, ponieważ zobaczcie, właśnie niezależnie od tego, czy kliknę tutaj, czy tutaj, to ona zostanie ustawiona na true. Wstępnie jest ustawiona na false, jak widzicie. I teraz damy tak. Set, jeśli klikniemy w region 0, to ustaw zmienną logiczną 01 na true. I analogicznie, jeśli klikniemy na region 1, to też byśmy ją ustawili na true. Teraz tworzymy zmienną region 2, 3, boolean, region 4, 5, boolean, region 6, 7. Tutaj korzystam z taba i daję literkę B, dlatego tak szybko mi się to udaje. 6, 7 i region 8, 9. No i będziemy tak robić. Tutaj ustawiamy na true. True. Region 7, tutaj też true. Dobrze, no i teraz już jest gotowe. Tylko problem w tym, że jak będziemy zaznaczać, to nie będziemy widzieć żadnej jakiejś graficznej otoczki, która nam powie, że myśmy zaznaczyli ten region. Dlatego w dalszym punkcie przejdziemy do rysowania tego kółeczka. Jeśli ktoś używał Unity, to wie, że są tam obiekty związane z wyświetlaniem informacji na ekranie, takich jak liczba żyć postaci albo liczba punktów. I tutaj też mamy tego odpowiednik w Add Event When Drawing. To są wszystkie rzeczy związane z rysowaniem. I teraz tak. Dajemy if'a. I jeśli zmienna logiczna region 01 jest prawdziwa, to będziemy rysować to kółeczko. Najpierw tutaj w stylach mamy coś takiego jak grubość linii tego kółeczka. Musimy zaznaczyć, powiedzmy na 2, a tutaj będziemy rysować to kółko. Teraz tak, musimy określić współrzędne, w których będzie ono rysowane. Czyli zobaczcie, tutaj w scenie mamy regiony i określimy tak współrzędną x-ową i współrzędną y-ową. Tutaj promień tego kółka to będzie powiedzmy 25. I teraz tak, x-center, y-center oznaczmy, chodzi nam o region 0, czyli ten tutaj i współrzędna y-owa tego regionu. Ale tak, teraz by nam narysowało kółeczko tylko tutaj. A chcemy, żeby narysowało też tutaj. Więc skopiujmy to. Ja to skopiowałem z wciśniętym Altem. I teraz zaznaczmy region 1 i region 1. Dobra, i zobaczmy, jak to działa. Przetestujmy naszą grę. Wyświetliła nam się nasza gra i klikamy na region 0. O, zobaczcie, udało się, wyświetliło nam się kółeczko tutaj, jak i zarówno tutaj. Identycznie by było, gdybyśmy kliknęli tutaj, to by się kółko pojawiło tutaj, no i tutaj.
Teraz czeka nas mrówcza praca związana ze skopiowaniem tego i zrobieniem wszystkiego analogicznie jak w tym pierwszym. Region 2, 3 i tu zaznaczamy tak, region drugi i tutaj z kolei region trzeci i region współrzędna Y regionu trzeciego. No, oszczędziłem Wam widoku tej mrówczej pracy. Tak to wygląda efekt końcowy. Tutaj mamy te wszystkie ify. No i rysowane te kółeczka w każdym miejscu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy już w naszej grze. No i zaznaczamy nasze rejony. Region 0, to jest region 1. Dla odmiany tutaj kliknijmy. Tutaj mamy kolejną różnicę. Tutaj, no i tutaj mamy Diablo. I brawo, zaznaczyliśmy wszystko, no ale nic się nie stało. I teraz wypadałoby zrobić warunek zwycięstwa naszej gry, czyli jeśli te wszystkie 5 różnic zostanie zaznaczonych, no to coś tam się dzieje. Zróbmy może w ten sposób, że kiedy wszystkie różnice zostaną znalezione, no to zostaniemy przeniesieni do menu. Na początek zrobimy coś takiego, że będzie to zdarzenie. Jest to odpowiednik update'a w Unity always. I teraz tak, damy mu ifa i trochę spójników i. To nie jest problem, że one są tak zagnieżdżone. I teraz tak, jeśli wszystkie te zmienne logiczne będą na true, to wówczas przejdziemy do sceny menu. No ale my tej sceny nie mamy, więc musimy ją zrobić. Dobrze, mamy tą scenę. I teraz tak. Tutaj mamy w Game Flow, mamy Switch to Scene, menu i za 1 sekundę. Dobrze, przetestujmy. Jesteśmy już w naszej grze, no i testujemy. Gdzie mieliśmy różnicę? Tutaj i tu jest ostatnia i powinno nas przenieść do innej sceny. Brawo, udało się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak widzicie, w Stencil można bardzo szybko coś zrobić. Oczywiście w całej grze są jeszcze elementy związane z menu, kliknięciem w złe miejsce i straceniem przez to czasu, jaki upływa na zrobienie zadania, ale są to już rzeczy, które raczej nadawałyby się na inny tutorial. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę lub komentarz, a ja z przyjemnością zrobię inny tutorial, na przykład związany z robieniem quizów czy innych prostych gierek. I to by było na tyle. No to trzymajcie się, hej!